Cześć, nazywam się Jakub Malinowski. Jestem tu dzisiaj, żeby pokazać Wam moją prezentację Deep Dive into Zone.js. Dowiecie się z niej o zaawansowanych technikach programowania aspektowego w JavaScript. Zapraszam serdecznie. Więc może zacznę od tego, kto programuje. Jest połowa, nie jest źle. Kto programuje w AngularJS? Wow, okej. To będziemy musieli zrobić jakąś eksperymentalną wersję, bo... A w ogóle frontendy? Moment, czemu jest mniej frontendów niż AngularJS? Powinno być więcej. To nie w tą stronę działa. No dobra. Możemy spróbować. Nie obrażę się, jak wyjdziecie, bo to jest głęboka prezentacja dla programistów, więc jak ktoś się poczuje, że nic nie może z niej wyciągnąć, bo nie programuje, no to nie będę urażony. Ja pracuję w IG. To jest firma z Londynu. Pełna nazwa to jest chyba Investors Gold. Firma zajmuje się oferowaniem głównie CFDs. To jest innymi słowy sposób, jakby to powiedzieć, grania na różnych narzędziach giełdowych w taki sposób, jak gramy na tym, czy jakaś drużyna sportowa wygrała, czy nie. A cel tego jest taki, że taki sposób zarabiania nie powoduje podatku dochodowego w UK. Więc na tym można zrobić duży biznes. I pracuję w IG z ramienia JLabs. W Krakowie też się zajmuję prowadzeniem Mi.js. To są spotkania dla frontendowców w Krakowie. Jak ktoś będzie przejeżdżać, to zawsze mamy mało miejsca, ale gdyby ktoś był z Warszawy i chciał, to wyślijcie mi wiadomość. Może akurat uda się coś zrobić. Ankietę zrobiłem. I spróbujmy coś eksperymentalnie zbudować. Kilka lat temu były takie rady dla programistów, którzy chcieli się rozwijać, że jeżeli już są na tym poziomie, na którym są i chcą pójść dalej, to muszą popatrzeć na te narzędzia, których używają. I akurat kilka lat temu to najpopularniejsze, jeszcze przed Backbone'em i tak dalej, to był jQuery. I rada dla programistów to było: spróbuj zacząć tak programować, żeby umieć robić to, co robią Twoje narzędzia, ale bez tych narzędzi. I później się pojawił Angular i ja chciałbym to przedstawić dla programistów, którzy chcą pójść ten krok dalej i nauczyć się to, co robi Angular bez Angulara. I na początku w ogóle nie wspomniałem, o czym jest prezentacja, dlatego że będę na przykładzie kodu rozwijać i pokazywać pomysł, problem, który chcemy rozwiązać. I z tego rozwiązania wyjdzie to, co oferuje to narzędzie. Na dole też jest tutaj pasek. I jakby ktoś już się nudził bardzo do końca, to wie, ile zostało. I które części ja bym chciał zaprezentować? Problem, pomysł na rozwiązanie i nasz sposób tego rozwiązania. I przedstawimy trochę wnętrza tego narzędzia, ale skupimy się na rozwiązaniu problemu samemu. Tu jest krótki przykład AngularJS. Spróbuję dla programistów, którzy nie używają AngularJS to przedstawić. Więc tak. Tutaj jest taki obiekt scope. On chyba będzie najważniejszy tego przykładu. Jeszcze jedno. Czy wszyscy widzą kod, który jest tutaj? Słabo, tak? A to jakoś pomaga, czy to nie pomaga? Trochę pomaga? No dobra. Możemy zgasić część światła? Nie? No dobra. Okej. Ten obiekt scope będzie mieć pola. Pola to jest to, co jest po kropce. I te pola będą dostępne później gdzieś tam w HTML-u do naszego użycia. Tutaj jest przykład value. I to użycie tutaj w takich klamerkach to po prostu wyświetla tę zawartość.
Drugi przykład to jest to coś tutaj, funkcja, którą będę używać, może odznaczę, bo słabo widać, i tej funkcji będę używać przy kliknięciu na link. Tu by się pewnie przydało dla osób niefrontendowców, żeby wyświetlić tę stronę, czego nie mam akurat, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest link, taki tekst z tym niebieskim podkreśleniem. Jak go kliknę, to wykona się to, co jest tutaj w środku. I dla programistów jest główne pytanie, na które sobie odpowiadamy, przynajmniej w ostatnich latach w JavaScriptie, to jest to, że jeżeli nastąpiły jakieś zmiany w modelu, czy w view modelu, ale nie wchodząc w detale w modelu, jeżeli nastąpiły jakieś zmiany, to w jaki sposób będziemy wiedzieli, że trzeba wyświetlić coś innego użytkownikowi. I ja chcę przedstawić szybko 3 modele, niepowiązane zupełnie z frameworkiem. I za chwilę cofnę się tu. Pierwsza to jest setter, czyli myślę, że frontendowcy to szybko rozpoznają. Jeżeli coś przypiszę, tak jak na linijce wyżej, czyli jak w tej linijce, jeżeli wykonam takie przypisanie, to wykona się kod, który jest w tej funkcji settera. I w tym miejscu mogę, akurat dla Angular to jest scope apply, mogę powiedzieć frameworkowi OK, teraz zmienił się model, więc zmień rzeczy w widoku. Na podstawie tego, czyli w tym miejscu, gdzie jest przypisanie, value równa się coś tam, a w tym miejscu, gdzie jest przypisanie, wykonaj kod, który odświeży widok. To jest jeden model. Drugi model jest taki, że my zawsze, kiedy zrobimy zmiany, musimy powiedzieć o tym, że te zmiany nastąpiły i że widok musi się odświeżyć. I wreszcie, no i tutaj wchodzimy na ten wyższy poziom, czyli możemy zacząć zauważać, gdzie takie zmiany mogą nastąpić. Jeżeli gdzieś mogły nastąpić, niekoniecznie nastąpiły, ale jeżeli mogły nastąpić, to wtedy odświeżymy widok. Ten przykład ma powiedzieć o tym, że zawsze, jeżeli będzie jakieś zdarzenie związane z kliknięciem, to należy odświeżyć widok. Może się tak wydarzyć, że będziemy odświeżać za często, ale jesteśmy pewni, że odświeżymy zawsze. I to robimy w ten sposób, to się nazywa monkey patching, czyli wszystkie funkcje, które obsługują jakieś zdarzenie, czyli każdy kod, który nastąpi po jakiejś interakcji użytkownika, my rozszerzymy o swój kod. W tym przypadku na końcu, po wykonaniu tego oryginalnego kodu, zasugerujemy frameworkowi, żeby odświeżył widok. I to się ucina. Aspect Oriented Programming. Faktycznie masz rację, dzięki. Tak, czyli dla osób, które już mają trochę lat na karku związanych z pracą w tej dziedzinie, to wiedzą, że jest takie podobieństwo. Aspect Oriented Programming to jest taki sposób, żeby obserwować wszystkie zdarzenia, które się dzieją w jakimś projekcie. Na przykład użytkownik zapłacił pieniądze, użytkownik się zalogował, użytkownik się wylogował. Możemy śledzić wszystkie zdarzenia. Jeżeli jakieś się wydarzy, to wykonać jakiś kod. I to było modne kiedyś. Okazało się, że to nie jest najlepszy pomysł, ale części z tego wykorzystujemy teraz jako inspirację. Czyli śledzimy wydarzenia takie jak jakaś interakcja z użytkownikiem. To jest ten aspekt, który bierzemy, to jest ta część, którą się inspirujemy. I przy tych wydarzeniach, tak jak w Aspect Oriented Programming, wykonujemy jakieś akcje. No i dla frontendowców ta ważniejsza część, czyli że co jeżeli kod jest asynchroniczny. Ok, to jakoś powiększę w takim razie. Może jeszcze bardziej tu. Ok. Istotny jest ten fragment, gdzie jest fetch. Czyli jeżeli ktoś nie używał tej wersji, to fetch w tym parametrze... Czemu to się przesuwa? To fetch w tym parametrze dostaje jakiś link internetowy. Jeżeli on się nie zaczyna od HTTP i tak dalej, to znaczy, że on popatrzy, na jakiej stronie jestem i weźmie jakiś element, który jest obok tej strony, na której jestem. Jak się ściągnie, to then oznacza wtedy, kiedy się ściągnie, wykona jakiś kod i jeżeli dostaniemy całą odpowiedź, tutaj mamy żądanie całej odpowiedzi, jeżeli dostaniemy ją w całości, to wtedy wpisujemy znowu dane do modelu
I tak jak widzicie, nie poinformowałem frameworka, tam była taka linia scope apply, nie poinformowałem frameworka o tym, że nastąpiły zmiany. Czyli jak ten kod się wykona, jak ten whoami JSON się ściągnie, to nic się nie wydarzy, nic nowego się nie wyświetli. To już w kodzie wszystko będzie zaktualizowane, ale na widoku nie będzie. Okej. Tutaj jest przykład ten najprostszy, czyli poinformowałem framework o tym, że jakaś zmiana miała miejsce. Teraz, jeżeli chciałbym korzystać z tej metody, to w każdym miejscu, gdzie może być jakaś zmiana, muszę dać taką informację. A często, jeżeli projekt jest duży, będzie takich miejsc bardzo, bardzo dużo. Jednocześnie muszę mieć odpowiedni ten obiekt scope. Każdy element strony, każdy ten widok będzie mieć swój obiekt scope i to ten odpowiedni powinien dostać informację o tym, żeby się odświeżyć. I teraz, jeżeli będę mieć jakąś globalną funkcję, na przykład użytkownik się zalogował, muszę wiedzieć, który ten element, który ten view powinien dostać informację o odświeżeniu. Także to nie jest ze względu na to optymalna metoda. I tu wchodzimy jeszcze dalej. Jak to uprościć? Więc tutaj już wydaje mi się, że dla niefrontendowców będzie mi ciężko to przekazać. Wszystkie te metody then, których używałem wcześniej w tym kodzie poniżej, wszystkie je można zastąpić używając takiej referencji za pomocą prototype. To już trzeba mieć trochę tej wiedzy. I tutaj jest najprostsza implementacja tego zachowania. Ja chcę wykonać ten kod, który był wewnątrz funkcji then, który był callbackiem i po tym callbacku chcę poinformować framework, żeby odświeżył widok i następnie wznowić wykonywanie kodu dalej. Czyli ten oryginalny kod przekazany do then to jest ta funkcja fn. Ona jest przekazana tutaj. I pewnie ludzie, którzy pracują jako frontendowcy, to szybko rozpoznają ten pattern. Mogę nadpisać każdą metodę then i zmonkey patchować i przed albo po wykonywać jakieś działania. Oczywiście po tym muszę posprzątać, czyli przywrócić wszystkie metody do takiej postaci, jak były. Przepraszam, tutaj jest jeszcze implementacja dla pozostałych, czyli catch i finally też powinny mieć swoją implementację, bo wszystkie metody powinny być w ten sposób napisane, bo wszystkie mogą powodować jakąś zmianę. No i na końcu to przywrócenie metod do oryginalnych, bo tylko pewien fragment ma być obsługiwany w ten sposób. No i ten oryginalny kod. Już bez zmian, już bez tej mojej dodatkowej linijki, która informuje framework o zmianach. Dlatego, że za każdym razem jak wywoła się then, za każdym razem jak dojdziemy do callbacku, czyli wrócił ten response, wrócił body, czyli cała treść responsa, po każdym tym się odświeżenie wykona automatycznie. Tutaj jeszcze fragment trochę poprawionej implementacji. Nie będę wchodzić w detale, ale generalna idea jest taka, że to nadpisywanie then chcemy wykonywać przed każdym takim fragmentem kodu i czyścić po każdym takim fragmencie kodu. Czyli jeżeli będziemy mieć jakieś narzędzie, no to ono musi umieć znajdować takie fragmenty przed i po, wykonywać odpowiednie akcje administracyjne. I tutaj jest taka przykładowa implementacja, czyli nadpisuję to then, tak jak poprzednio. Nie widać. Nadpisuję to then, tak jak poprzednio. I muszę wszystkie przywrócić, tak jak poprzednio. Tutaj jest znowu implementacja tego, jak to znajdowanie takich fragmentów kodu może działać, czyli wszystkie te then muszę znowu nadpisać w momencie, jak się zacznie kolejny kawałek kodu, odwrócić do oryginalnych wartości i znowu, jeżeli w tym fragmencie kodu było jakieś odwołanie do then, to znowu wrócimy tutaj, znowu to patchowanie będzie ustawione i znowu będzie włączone. Na zdrowie. No implementacja za pomocą tego narzędzia.
żebym mógł nakreślić jakieś fragmenty. Tutaj zamiast tych odwołań do patch i unpatch podajemy funkcję do funkcji run. Funkcja run uruchomi tę wewnętrzną funkcję i przed nią i po niej wywoła patch i unpatch. I tutaj za pomocą tego narzędzia za każdym razem, kiedy wejdziemy w jakiś kawałek kodu asynchroniczny, to będziemy mieli dostęp do tego momentu. To jest samo wykonanie kodu asynchronicznego. I po nim, znowu, tak jak poprzednio, mówię o tym, że nastąpiły jakieś zmiany. Tutaj jest kawałek dalej, czyli jak framework powinien to implementować. To już tylko krótko, że tak jakby cały ten kod, który jest wewnątrz kontrolera, powinien mieć nadpisane te funkcje den i przeróżne inne funkcje. A żeby to się wydarzyło, no to cały on musi być zapakowany w wrap. To jest podobnie jak tamto run, tylko nie wywołuje od razu, tylko zwraca funkcję, którą ja wywołuję ze swoimi parametrami. To pewnie frontendowcy szybko rozpoznają. Drugi aspekt ciekawy to jest szukanie błędów w aplikacji. Czyli wiemy w JavaScriptie, że jeżeli pobieramy coś z bazy danych i wystąpi błąd i my go nie obsłużyliśmy, no to on zniknie. Request przepadnie i się nie skończy. Dwa rodzaje błędów tutaj wyszczególniłem. Operacyjne i programisty. Czyli operacyjny to jest błąd założony, który może wystąpić, na przykład baza danych umarła, a błąd programisty to sytuacja, kiedy my faktycznie zrobiliśmy błąd. No i tutaj jest prosta implementacja w Express.js. Po pobraniu danych z bazy danych zwracamy je do użytkownika w postaci JSON-a. I teraz moim celem jest, żeby przechwycić wszystkie te błędy. Znowu otaczam funkcję swoją funkcją. To będzie niezbędne. Znowu na początku tej funkcji, to się nie podkreśliło, może się podkreśli za chwilę, przekazuję funkcję, ona jest tutaj, to jest tfn, po to, żeby zwrócić jakąś funkcję, która jest zapakowana. Czyli moje wykonanie jest tutaj, na tej linijce. Przed nią i po niej znowu jest jakiś kod, który zajmuje się przygotowaniem tego środowiska do szukania tych asynchronicznych miejsc w kodzie. Czyli znowu mamy funkcję, która dostaje jakąś funkcję i zwraca funkcję. To jest ten element, który się zawsze będzie tutaj przewijać. Znowu jest to run, a to run, jak już na wcześniejszych slajdach było, przygotowuje środowisko, po wykonaniu funkcji czyści środowisko. Jeżeli będzie błąd, to tutaj jest nasze wywołanie i możemy w tym miejscu coś zrobić. Tutaj akurat biorę ten obiekt, który może wysyłać odpowiedź i wysyłam odpowiedź, która się składa tylko z takiego JSON-a. Dzięki temu request nie zawiśnie w trakcie, bo jeżeli będzie jakiś błąd, to nie przerwie się wywołanie, tylko trafimy do miejsca, które kończy request. I tutaj są zaawansowane przykłady, więc tylko przejdę szybko. Tu jest lista wszystkich tych wywołań, które możemy, wszystkich tych hooków, na które możemy trafić. To jest TypeScript. Chyba można łatwo rozpoznać. Wszystko jest podane z typami, więc jest bardzo łatwo znaleźć to miejsce, które potrzebujemy znaleźć. Ja tylko chciałem podkreślić 3. OnSchedule task to jest kiedy będziemy sygnalizowali, że pobieramy jakąś operację asynchroniczną. To może być na przykład request do serwera. Jeżeli będzie request do serwera, to onSchedule task to jest miejsce, gdzie dostaniemy o tym informację. Jak ten request się skończy, onInvoke task to jest miejsce, gdzie dostaniemy o tym informację. OnHandleError to jest miejsce, gdzie będzie nasze wywołanie, jeżeli wystąpi jakiś błąd. To jest chyba
ostatnia taka ciekawa rzecz, którą mogę dla wszystkich pokazać. Tutaj plan jest taki, że to akurat jest dość abstrakcyjny kod, ale szybko go jakoś zwizualizuję. Więc mój przykład jest taki, że mamy pop-up, który zawiera dane użytkownika, jednocześnie zawiera pola do edycji. I ten link, którego ja szukam, to jest mało czytelny kod, jak ktoś nie zna frontendów, ale ten link, ten taki niebieski napis z podkreśleniem będzie w tej zmiennej, link. I jeżeli on będzie kliknięty, to wtedy wywoła się handle action request. I ten handle action request to jest otwarcie pop-upu. OK. Jak pop-up się otworzył, to mamy kolejny link. I ten link możecie sobie wyobrazić jako zapisanie tych zmienionych danych. Czyli otwieramy pop-up, w pop-upie zmieniamy dane, klikamy link, który je zapisuje. I jak klikniemy ten link do zapisania, to dzieje się coś, co jest w do action. I w do action są dwie możliwości. Albo nam się ta operacja powiodła, udało się zapisać dane użytkownika, albo się nie powiodła. W tym miejscu ja to symuluję po prostu wyrzucając błąd. Czyli tak jakby serwer nie odpowiedział, był jakiś problem z bazą danych. I te narzędzia do szukania asynchronicznych miejsc w kodzie i ich wywołań nam pozwolą może zanim przejdę do kodu, to pozwolą nam prześledzić ścieżkę użytkownika, czyli sprawdzić, które linki kliknął po kolei, czyli jaka była jego ścieżka, żeby dotrzeć do jakiegoś błędu. I na samym końcu dostaniemy pełną tę ścieżkę. Możemy ją wysłać do serwera i jako programista dowiedzieć się, był taki błąd po takiej ścieżce. Mamy dużo łatwiejszy sposób, żeby dotrzeć do tego samego miejsca, gdzie dotarł użytkownik. Czyli tutaj jest ten wrap, który się pojawiał wcześniej. Podobnie jak run, tylko nie wywołuje od razu, przygotowuje środowisko na tę sytuację. I tutaj już więcej nie potrzebuję na dalszej drodze tych zdarzeń już nie potrzebuję więcej wywoływać tego wrap. Bo ten wrap wie, że tu musi przygotować środowisko, tu jest jakaś funkcja, która się wywoła kiedyś, przed tym jak ona się wywoła musi przygotować środowisko i tak dalej, i tak dalej. Czyli cała ta droga będzie prześledzona przez tę funkcję wrap. Wszystkie kolejne kroki użytkownika będą prześledzone, zapisane, środowisko będzie przygotowane do śledzenia kolejnych i będzie się czyścić po każdym takim bloku. Jak blok się zacznie, znowu będzie się przygotowywać samo. Dzięki temu możemy śledzić całą ścieżkę. I tutaj jest ten czterolinijkowiec czy pięcio na podstawie tego narzędzia, które to pozwala ten efekt uzyskać. Jakby ktoś był zainteresowany z frontendowców, to nie jest wbudowane w Zone.js. To jest taki dodatek Long Stack Trace Zone Spec. Jego trzeba uruchomić i jeżeli on będzie uruchomiony, to on zacznie śledzenie. No bo można sobie łatwo wyobrazić, że jeżeli w każdej aplikacji to włączymy, śledzenie wszystkich kroków użytkownika zawsze, no to spowoduje obciążenie, strona będzie wolniejsza i tak dalej. Nie chcemy tego zawsze robić. Chcemy to robić wtedy, kiedy to jest potrzebne. I tutaj szybko prosty hook, zmienny error, dostaniemy informację o tym, jak wyglądał stack trace, czyli wszystkie wywołania po kolei. Czyli w tym przykładzie dostaniemy informację o tym, że była funkcja onload, była funkcja handle action request i była funkcja do action. I dostaniemy cały taki ciąg wywołań. Będziemy mogli prześledzić, co użytkownik zrobił po kolei. Tutaj jest dla testowania JavaScriptu. To jest znowu abstrakcyjna sytuacja. To można sobie zwizualizować jako sytuację, kiedy mamy tester automatyczny do stron i każda strona taka większa, która ma jakąś aplikację internetową, potrzebuje ściągnąć jakieś dane. Zrobić jeden albo więcej requestów na start, zanim coś pokaże użytkownikowi. Ja to wizualizuję jako taki set timeout prosty. Tutaj nie ma dużej różnicy. Chodzi o to, że
taka funkcja, ona jest tutaj pusta, ale normalnie miała informację o tym, co trzeba zrobić, jak te dane się załadują, co zmienić i tak dalej. Jako automat testujący musimy poczekać, aż wszystkie te funkcje się wykonają, aż wszystkie requesty się skończą, aż będziemy mieć dane o użytkowniku i tak dalej. No bo inaczej nie ma sensu jako taki automat testujący wchodzić i patrzeć, czy odpowiednie rzeczy się wyświetliły. Więc tak sobie można ten krótki kod zwizualizować. Ja prezentuję to w ten sposób, że nadpisuję znowu, tak jak wcześniej, ten monkey patching. Nadpisuję tę oryginalną funkcję set timeout. W naszym przypadku moglibyśmy znowu napisać funkcję fetch, albo napisać funkcję then, albo napisać funkcję add event listener. Odpowiednie te, które potrzebujemy. Zone.js nadpisze dla nas wszystkie. Ale nadpisuję tę konkretną. Jeżeli jakaś operacja jest zlecona, to liczę, ile takich operacji zleconych jest. Jak operacja się wykona, czyli ta funkcja fn tutaj, to zmniejszam licznik. Mówię, że OK, te operacje się skończyły. Jak licznik dojdzie do zera, to znaczy, że wszystkie moje zaplanowane operacje się skończyły. Tego komentarza nie widać za bardzo. W tym miejscu, w każdym razie w tym miejscu, możemy się zapytać, czy licznik już jest równy 0, czy wszystkie operacje się skończyły. Jak tak, możemy jako automat testujący wejść, sprawdzić, czy wszystkie elementy są na stronie w takiej formie, jak powinny być. I znowu uproszczenie tego samego za pomocą Zone.jsa. Tu już podświetliłem tylko jedną linijkę. Znowu używamy jednej z tych funkcji, tutaj run, dlatego że włączamy od razu. Gdybyśmy chcieli poczekać, to wrap. Za każdym razem, tutaj są dwie opcje. Możemy albo patrzeć za każdym razem, jak te operacje się skończyły, czy licznik już jest równy 0. Tutaj jest ta wersja licznika od Zone.js. Albo możemy, ja wybrałem, sprawdzać ciągle co 50 milisekund, czy te operacje się już skończyły. Jak tak, no to automat testujący może zaczynać, może weryfikować, czy strona wygląda tak, jak powinno. Tutaj, ale może to już pominę. Chciałem pokazać implementację tego już, jak w środku za pomocą wszystkich mechanizmów języka jest budowane to trakowanie. Zone.js rozpoznaje 3 rodzaje zleconych zadań: micro, macro i event tasks. Każdy z nich jest trochę inaczej obsługiwany, ale idea jest zawsze taka sama. Jeżeli zlecimy jakieś zadanie, to sprawdzamy, dodajemy to zadanie do listy zleconych zadań. Jak się wykonało albo zostało usunięte, to usuwamy z listy. Patrzymy, ile jest zadań na liście. To jest informacja o tym, czy cały kod asynchroniczny się wykonał. To jest trochę informacji o implementacji. Jak ktoś jest zainteresowany, to będę chwilę po prezentacji, to mogę to pokazać. I to jest już bardziej skomplikowany przykład oparty o to, że jest konflikt między dwoma narzędziami, które oba będą próbowały trakować wydarzenia zlecane przez użytkownika. Czyli nasza biblioteka to jest Zone.js i my chcemy je trakować, ale jednocześnie na przykład Bing Maps ma, nie wiem dlaczego, ale ma wbudowany ten sam mechanizm z osobna. I te mechanizmy istniejące razem w jednym projekcie powodują konflikty i problemy. Więc tutaj jest znowu skomplikowane rozwiązanie tego problemu. Jak ktoś jest zainteresowany, co tam trzeba rozwiązać, co się musi wydarzyć, to jestem po prezentacji. I tutaj jest alternatywna wersja tego samego rozwiązania. I 3 rzeczy, które bym chciał, żeby programiści zapamiętali po tej prezentacji. Co daje Zone.js? Czyli po pierwsze, pozwala nam trakować zmiany w modelu, ale nie do końca faktycznie zmiany, a bardziej potencjalne miejsca zmian. Czyli pozwala nam sprawdzić, gdzie jakieś zmiany w modelu mogły wystąpić. Pozwala nam śledzić, jakie operacje jeszcze się nie skończyły i pozwala nam śledzić tę drogę użytkownika. Ale to nie zawsze musi być konkretnie taka droga związana z kliknięciami. To mogą być jakieś operacje obliczające się w tle, asynchroniczne. Normalnie jest to bardzo trudno śledzić i ta biblioteka to bardzo ułatwia.
I wnioski ogólne też dla programistów. To się nazywa NIH, Not Invented Here. Sytuacja, kiedy widzimy jakieś narzędzie i myślimy, to narzędzie nie działa do końca tak, jak ja bym chciał, więc muszę napisać swoje. Nigdy tak nie róbcie. Chyba że, i to jest drugi punkt, dokładnie wiecie, dlaczego ktoś, kto zrobił to narzędzie, podjął takie decyzje, jakie podjął i wasz przypadek jest inny. Ale jeżeli nie rozumiecie do końca, jakie były powody, dlaczego ktoś podjął jakąś decyzję, to musicie zacząć od tego. Zrozumieć, jakie były czyjeś intencje tworzenia narzędzia. On miał inne, mój przypadek jest inny. Mogę się zacząć zastanawiać, czy moje narzędzie będzie lepsze. Jeżeli nie wiem, co zrobili inni, no to lepiej, żebym nie tworzył swoich narzędzi. I wreszcie to jest taki, znowu dla frontendowców, żarcik, ale frontendowców dzisiaj nie tak dużo. Cała nasza nauka frontendu od początku, kiedy jesteśmy programistami frontendowymi, wszyscy nam powtarzają, że nie należy modyfikować globalnych obiektów, tak? Przykład Prototype.js, ta biblioteka, która istniała kiedyś. Ale taka jest ogólna zasada. Nie należy modyfikować globalnych obiektów. A co robi Zone.js? No robi dokładnie to. Jakie są tego konsekwencje? Konsekwencje są takie jak te konflikty, które wspomniałem w ostatnim przykładzie. No, jak ktoś będzie zainteresowany, to chwilę tutaj jestem i mogę je zaprezentować. Także dziękuję bardzo. Udało się dotrzeć do końca. Jakieś pytania? Ciężka sprawa i już późno. No dobra, dzięki, że wytrwaliście ze mną przez prezentację. No, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, to zapraszam. Jeszcze chwilę jesteśmy. Jak ktoś by się chciał dowiedzieć więcej albo o tych rzeczy, które pominęliśmy ze względu na resztę publiczności. To dzięki wszystkim.